Oto Tudor Pelagos FXD. Cześć, Mateusz z tej strony i dzisiaj chciałem Wam trochę opowiedzieć o tym dziwnym zegarku. O zegarku, o którym opowiadać się trochę boję, bo jest to model, który wpadł mi w oko zaraz po premierze i bezskutecznie próbowałem go kupić przez dłuższy czas. Były problemy z jego dostępnością, a wiecie jak to jest. Jak czegoś nie możemy mieć, to chcemy to jeszcze bardziej. Więc przez ten czas urósł on w mojej głowie do miana jakiegoś ostatecznego toolwatcha. Jednak po miesiącu dość intensywnego noszenia myślę, że dostrzegam w nim więcej wad niż zalet. I trochę obawiam się, że gdy wypowiem je wszystkie na głos, moje podejście do tego zegarka się nieco zmieni. Zegarek zadebiutował w 2021 roku jako efekt kolaboracji Tudora i francuskiej marynarki wojennej. A wszystkie dziwactwa designu tego zegarka zostały wplątane w marketingową narrację, próbującą sprzedać go jako prawdziwy toolwatch, jako prawdziwe narzędzie służące konkretnym celom. Ja tej bajeczki oczywiście nie kupuję, nie lubię się łudzić, nie lubię się okłamywać. Spójrzmy prawdzie w oczy. To były narzędzia dla pokolenia naszych dziadków, nie dla nas. Dla nas to jest element stylu, to jest element mody, to jest droga zabawka, którą sobie kupujemy z zachcianki. Nie, żeby wykonać jakąś arcyważną misję. Więc apeluję, jeżeli wy naprawdę wierzycie, że wasze submarinery to narzędzia, proszę przestańcie. Nie łudźmy się, żyjmy zgodnie z prawdą. Choćby nie wiem jak brutalna ona była, to nie są narzędzia, to są zabawki. Ale wracając do samego przedmiotu, należy on do linii Pelagos, czyli tych współczesnych, profesjonalnych nurków od Tudora. I ja osobiście linię Pelagos zawsze przedkładałem nad linię Black Bay. Ta stylistyka dużo bardziej do mnie przemawia, aczkolwiek z samymi zegarkami miałem pewne problemy, mianowicie problem z grubością i problem z elaboratem na tarczy. FXD rozwiązuje te dwa problemy. To znaczy jeden rozwiązuje w całości, drugi po części, ale w sposób dla mnie wystarczający. Problem grubości naprawia z rozmachem, bo zegarek ma teraz 12,5 mm, a nie okolice 15 mm, co przy jego średnicy sprawia, że nosi się nawet płasko. Jeśli zaś chodzi o tekst na tarczy, to został zredukowany do 4 linii, ale zdaje mi się, że czcionka też została nieco zmniejszona, bo całość o wiele mniej rzuca mi się w oczy. Wszystkie mierzalne parametry tego zegarka to temat dość trudny, bo ciężko je bezpośrednio interpretować. Zacznę od omówionej już grubości. Mamy niby 12,5 mm, ale ze względu na to, że jesteśmy tutaj skazani na paski, które przepuszczamy pod zegarkiem, to musimy doliczyć grubość tego używanego paska, ale o tym powiem trochę później. Średnica, która wydaje się sprawą prostą, ale tutaj niekoniecznie. Według Tudora mamy 42 mm. Ale na samym zegarku nigdzie takiego wymiaru nie uświadczycie. Bezel ma 42,5 mm, ale jest szerszy od koperty o dobre 2 mm. Kopertę z kolei trudno zmierzyć, bo ona nie jest okrągła. Więc w praktyce zegarek ma więcej niż 42 mm podane przez producenta, ale na nadgarstku wydaje się mniejszy niż ta średnica sugeruje. Szerokość paska to 22 mm i to jest chyba jedyny parametr, nad którym nie ma co się rozwodzić. Natomiast lag to lag to kolejny wymiar, który niewiele mówi. Teoretycznie jest to ponad 51 mm, co sugerowałoby prawdziwą bestię na nadgarstku. Ale przez ten osobliwy design uszu nie ma to większego przełożenia na to, jak zegarek się nosi, bo wszystko zależy od paska, jakiego używacie. W środku mamy mechanizm własny Tudora MT5602 z certyfikatem chronometru i 70 godzinami rezerwy mocy. Co prawda nie miałem jeszcze zegarka z tym dokładnie mechanizmem, ale we wszystkich trzech z jego mniejszą wersją miałem problemy. Oba moje Black Bay 58 były naprawiane w ramach gwarancji, miały problem z zatrzymującym się mechanizmem. A niedawno dowiedziałem się, że mój Tudor Ranger, którego teraz ma mój kolega, również wymaga naprawy.
Wiecie, póki jest to na gwarancji, to wszystko jest ok. Ale patrząc na to, jak nowe są te mechanizmy, to naprawa pogwarancyjna będzie musiała być wykonana przez autoryzowany serwis ze względu na brak dostępności do części zamiennych, więc tanie to nie będzie. Koperta wykończona jest bardzo estetycznie, ale bez fajerwerków. Nie ma tu się do czego doczepić, ale też nie ma za bardzo czego chwalić. Solidna robota. W całym zegarku nie ma żadnych polerowanych powierzchni, co dla divera o takiej stylistyce jest jak najbardziej na miejscu. Tarcza jest również matowa, a indeksy i wskazówki są pokryte białą farbą i wypełnione białą lumą. Luma w tym zegarku jest wręcz spektakularna, inaczej tego określić nie potrafię. Jedna z najlepszych, jakie kiedykolwiek widziałem. O każdej porze dnia i nocy czytelność jest doskonała. Tutaj chyba nie ma co więcej dodawać, wystarczy spojrzeć. Ok, to teraz czas na poruszenie tego najbardziej kontrowersyjnego tematu, czyli braku tradycyjnych uszu, braku teleskopów. Pasek montuje się na tej poprzeczce łączącej uszy ze sobą, co wymusza noszenie pasków przepuszczanych pod zegarkiem. I niweluje to trochę zredukowaną grubość tego zegarka, która jest teraz uzależniona od paska, jakiego nosimy. Im cieńszy pasek, tym bardziej płasko na nadgarstku leży. Zegarek dostajemy z 2 paskami i oba są raczej kiepskie. Gumowy jest nawet przyjemny w dotyku, ale zbyt sztywny, żeby ładnie zawinął się wokół tej poprzeczki, przez co na nadgarstku wygląda to fatalnie. Natomiast pasek tekstylny jest dla mnie wielkim rozczarowaniem. Paski Tudora, te tekstylne paski Tudora, które miałem w Black Bay i Ranger, były fantastyczne. Dla mnie bez dwóch zdań najlepsze w całej branży, więc podobnej jakości spodziewałem się tutaj. Ale ten jest dużo mniej przyjemny. Być może zmieniona została przędza, z jakiej został utkany, żeby był bardziej wytrzymałym, ale efektem tego jest taki plastikowy chwyt i niezbyt przyjemne odczucia z użytkowania. Muszę się ponadto przyczepić jeszcze do rzepów na tym pasku. To takie wielkie, grube, chamskie rzepy, na dodatek nieestetycznie i krzywo przyszyte. Generalnie te paski bardzo na nie. Alternatyw nie mamy za wiele. No, są na pewno paski NATO, ale te nie każdy lubi. Ja ich nie lubię. Więc generalnie ciężko mi inaczej określić konstrukcję tego zegarka, jak utrudnianie nam życia tylko po to, żeby zegarek pasował do marketingowej narracji. Ja wiem, że tutaj można go bronić, wykazywać, że takie są cechy tego zegarka i znałem je doskonale przed dokonaniem wyboru. I to jest fakt, wiedziałem co biorę, ale myślę, że nie zamyka to dyskusji, nadal mogę mieć jakieś zdanie na ten temat. To są cechy tego zegarka, przyjmuję to, ale one zwyczajnie się nie bronią. Przecież Tudor nie dał nam tego samego zegarka co francuskim żołnierzom, dał nam jego cywilną wersję. Więc do tej cywilnej wersji równie dobrze mogli zastosować tradycyjne teleskopy albo jakąś przykręcaną poprzeczkę w stylu Breguet albo Blancpain. Wybrali rozwiązanie, które owszem wyróżnia ten zegarek, ale też nie niesie za sobą żadnej wartości dla użytkownika, a wyłącznie utrudnia mu życie. Na tym wyczerpałem moją potrzebę ponarzekania na ten zegarek. Na koniec chciałbym podkreślić jego zalety, bo tych też jest niemało. Najważniejsza dla mnie to jest jego czytelność. Jest on ekstremalnie czytelny, o czym już wspominałem. I ja właśnie tego od sportowego zegarka oczekuję. Kontrast na tarczy jest perfekcyjny. Ta duża wskazówka godzinowa, tak zwana snowflake, również bardzo pomaga w odczytaniu godziny. Ja wiem, że to jest kontrowersyjny set wskazówkowy i nie każdy go lubi, ale ja bardzo, bardzo doceniam jego praktyczną stronę, a i wygląd mi w żaden sposób nie przeszkadza. Wielkie też brawa należą się Tudorowi za wykonanie bezela, ponieważ pracuje on perfekcyjnie, nie ma tutaj nawet najmniejszego luzu. Mnie osobiście też bardzo się podoba to, że bezel jest dwukierunkowy, ponieważ ja jako osoba, która nie nurkuje, nie widzi jakiegoś wielkiego zastosowania w jednokierunkowych bezelach, które są w typowych zegarkach nurkowych. Ten tutaj jest zwyczajnie wygodniejszy do użycia. Podoba mi się też ponadto odwrócenie podziałki minutowej na tym bezelu. Wymaga to pewnego przestawienia się, bo teraz bezelem operujemy nie do tego, żeby zacząć odmierzać czas od danego momentu, tylko
używamy go jako funkcji odliczania. Na przykład mamy na coś 10 minut, zrównujemy dziesiątkę na bezelu ze wskazówką minutową i czekamy, aż ta wskazówka zrówna się z trójkątem. Zegarek ten też nadal leży płasko na ręce, mimo tego, że pasek dodaje do jego grubości, to na ręce jakoś to znika. Jest wielka różnica między noszeniem FXD a noszeniem tradycyjnego Pelagosa. Dla mnie naprawdę to jest, przynajmniej w kwestii wizualnej, taki ostateczny toolwatch. Zarówno cena, jak i dostępność tego zegarka będzie mocno uzależniona od kraju, w którym go chcecie kupić. My tutaj ponownie jesteśmy skazani na Kruka, jako jedynego dystrybutora Tudorów na terenie naszego kraju, co oczywiście wiąże się z wyższymi cenami niż gdybyśmy go kupili w krajach strefy euro oraz bardzo długim czasem oczekiwania. Ja swojego, którego zamówiłem w 2022 roku, nadal nie otrzymałem. Na szczęście z pomocą przyszedł tutaj rynek zegarków używanych, na którym też polecam w ten zegarek się zaopatrzyć, bo dzisiaj jego ceny na rynku wtórnym są niższe niż cena metkowa, która z kolei wynosi 4200 euro i uważam, że jest to cena adekwatna do tego, co dostajemy. Być może odnieśliście wrażenie, że ja tego zegarka nie lubię, ale to nie jest prawdą. Czasami tak jest, że coś, co na papierze ma więcej wad niż zalet, w praktyce okazuje się całkiem fajnym kompanem życia codziennego i tak jest właśnie w tym wypadku. Ja nie czuję potrzeby racjonalizowania swojego wyboru. Nie mam problemu z przyznaniem, że to, na co wydałem pieniądze, posiada jakieś wady albo że jest to zakup nietrafiony, bo nieraz takiego dokonywałem. Tego póki co nietrafionym nazwać nie mogę, bo noszę go dużo, jest on jakimś takim łatwym wyborem. Zakładam go na nadgarstek bez zastanawiania się, a nosząc go zapominam, że on na tym nadgarstku jest. Oczywiście tematu FXD nie wyczerpałem, ale też nie było to moim zamiarem, więc jeżeli przyszedłeś tutaj oczekiwać takiej rzeczowej recenzji od deski do deski, to przykro mi, przepraszam, że zmarnowałem twój czas. To jest tylko moja szczera opinia o tym zegarku. Opinia użytkownika, który jest zadowolony z jego posiadania, aczkolwiek dostrzega w nim wiele problemów. Mam nadzieję, że dla kogoś może okazać się pomocna i pomoże w zadecydowaniu, czy ten zegarek zakupić lub też wybrać coś innego. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.